strony mówi Olaf, witam na kanale Jasnowic Gdańska, czy Jasnowic Olaf, czyli witam na najlepszym kanale dotyczącym zjawiska jasnowidzenia. Witam serdecznie. Sprawdzę tylko, czy działa czat. Mam nadzieję, że działa, bo ostatnio nie udało się go uruchomić w trakcie zaplanowanej audycji. Jeśli ktoś byłby tak miły, żeby napisać cokolwiek na czacie, to bardzo proszę. A tak czy inaczej, ja przechodzę od razu do audycji, chyba żebyśmy znowu ją kliknęli, żeby było z czatem właśnie. To może poczekam sekundkę, dosłownie tam 30 sekund poczekajmy, jeśli ktoś się znajdzie, kto jest zalogowany, to może napisać cokolwiek na czacie, to bardzo proszę. Chciałbym tylko zobaczyć, czy działa czat i ruszamy z audycją, bo się stała bardzo ciekawa rzecz. Zaraz Państwo sami ocenią, czy wydarzyło się coś niesamowitego. Albo sekundka, może ja sprawdzę to samemu. O, jest, okej, dobra, no to od razu jedziemy, nie zabieram Państwa czasu, od razu jedziemy z tematem właśnie. Witam serdecznie, bo właśnie nie byłem pewien, czy te czaty działają, więc ruszamy. O kurczę, ale się posypało wiadomości. Witam serdecznie wszystkich, widzę od razu już kilka osób się zgłosiło. No dobrze, to nie będę Państwu zabierał czasu, od razu ruszamy z tematem, od razu ruszamy z koksem. Może sekundka pokaże się. Witam serdecznie, głęboki wieczór, jest teraz godzina 22:59, chyba dobrze jest te godziny podawać, bo teraz się okazuje, że te przepowiednie zaczynają się spełniać nam już w kwestii godzin jakby, tak, bo wydaje mi się, że wydarzyło się na naszych oczach coś niesamowitego, czyli podczas dzisiejszej audycji na żywo, ona była chyba od 14:30 do 15:30, zaraz sobie to sprawdzimy, to dosłownie po zakończeniu tej audycji, witam serdecznie, po zakończeniu audycji minęło około pół godziny i to chyba dowództwo NATO, powietrzne, tak, dowództwo NATO wydało pewien komunikat, który okazał się bardzo mocno potwierdzać przeczucie, które było dane dosłownie pół godziny wcześniej. Może sobie od razu na to spójrzmy, a potem przejdziemy do omawiania innych zagadnień, żeby Państwa ciekawość jakby w tym temacie zaspokoić. Dobrze, to zobaczmy w takim razie tutaj, to jest miniaturka naszej audycji, czyli może przypomnę, że chodzi, sekundka, dobra, wezmę na siebie, to będzie szybciej, ok, bo tutaj przygotowałem, tylko to się wszystko miesza, ok, dobra, tutaj jest właśnie, tutaj jest ta audycja, to jest audycja dzisiejsza, ona się nazywa Poranek z Jasnowidzem, co prawda, ale to audycja się rozpoczęła, jeśli dobrze pamiętam, ona się zaczęła o 14:30. Puśćmy sobie od razu tę audycję i zobaczmy, co tam się wydarzyło, drodzy Państwo. Zaraz, ja tutaj zaraz znajdę na internetach. Mam to wszystko przygotowane oczywiście, żeby nie marnować Państwa czasu. Sekundka. Ok, to jest ta audycja. Zobaczmy, proszę bardzo, to jest ta audycja i tutaj widzimy, ma 300 odsłon, była robiona 8 godzin temu, raport Jasnowidza 25 września, łatwo jest zapamiętać, 38 minuta, 38 sekunda, ale sprawdźmy tylko jeszcze, o której godzinie ona była, bo to będzie dość istotne i przy okazji sprawdzimy, czy dobrze słychać przez ten głośniczek. Puśćmy sobie dosłownie sam początek. To spóźniony poranek, bo już jest godzina 14:30. Witam na... Dokładnie, idealnie się nagrało, jeszcze raz. Spóźniony poranek, bo już jest godzina 14:30. 14:30 zaczął się przekaz na żywo, który trwał 59 minut. To jest o tyle ważne, bo łatwo jest sobie obliczyć, że przekaz skończył się o 15:30. W 38 minucie, to była wtedy 15:08 około, czyli na niecałą godzinę przed wydarzeniami, 15:08, zaistniało coś ciekawego, drodzy Państwo. Wysłuchajmy sobie to, co tam się wydarzyło. Ja tylko może powiem parę słów wstępu, że ja tam po prostu omawiałem wydarzenia związane z dronami, wydarzenia związane z zakłócaniem lotów w Danii. Mówiłem też, sekunda, ile to było? To było 38? Sekunda, wezmę na sekundkę na siebie, a ja sobie znajdę na tych zdjęciach, bo ja sobie to przygotowałem wszystko. O, tutaj jest, a nie, to nie to. Sekundka. Bo to chronologia mi się tutaj posypała.
Dosłownie momencik cierpliwości. O, tutaj jest, ok, czyli to jest 38 minuta. Tutaj sobie spójrzmy. Tu zrobiłem specjalnie screena z tej audycji. I tu mamy właśnie 38 minuta, 38 sekunda. Tam generalnie właśnie ja opowiadam właśnie o dronach, o tym wszystkim, co się dzieje, i w trakcie tej audycji na żywo w tym czasie pojawia się pewne przeczucie. No i tutaj trzeba wysilić troszkę makówkę, za przeproszeniem, bo tam dochodzi do takiej sytuacji, że ja odnoszę się po prostu do wcześniejszych SMS-ów, które Państwu zaraz pokażę, w których to było bardzo dużo przeczuć dotyczących właśnie liczby 5. To ci, co oglądali tę audycję sprzed paru tygodni, to wiedzą, o co chodzi. Tam było takie przeczucie, które potem się spełniło po 2 tygodniach, że rozbił się ten dron w Osinach, tak? To było takie jedno z pierwszych poczuć, które zapowiadało właśnie to takie generalne przeczucie, że całe niebo się zatrzęsie, i potem widzieliśmy, że całe niebo w Polsce i też w Europie się zatrzęsło właśnie od tych wszystkich wydarzeń powietrznych, czyli właśnie z myśliwcami, z dronami przede wszystkim i z tym wszystkim, co tutaj widzimy właśnie z naruszaniem przestrzeni powietrznej. Ale zobaczmy sobie, może wysłuchajmy sobie, to może być łatwiej. Wysłuchajmy najpierw, co tam się wydarzyło, bo to właśnie tak trudno jest mi jakby, jak ja mam to wam opowiedzieć, bo najlepiej byłoby to posłuchać sobie. No, posłuchajmy po prostu te 38 minuta, 38 sekunda, tam gdzieś, nie wiem, z minutkę, 2 posłuchajmy. Działania całej ludzkości, tak. Dobrze, więc takie przeczucie właśnie z tymi dronami w Danii, że mogą następne etapy eskalacji mogą polegać na jakimś zakłócaniu. No mi się kojarzy, jak teraz 5-4 miasta chyba, to mi się kojarzy 5 dronów znowu, ale to nie wiem, no tak coś 5, no. Ale może się zasugerowałem tamtym SMS-em, co też było 5. Dobra, mniejsza. Okej, i to właśnie, to nie mniejsza z tym, tylko to jest właśnie, okazało się, że to jest bardzo ważne. Weźmy jeszcze raz, przesłuchajmy, to jest, bo to jest bardzo krótko, sekundka, 30 sekund to jest dosłownie, jeszcze raz, żebyśmy dobrze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Ale też no, nie jesteś w stanie jakby tak, to po prostu jest wynik jakby działania całej ludzkości, tak. Bo chodzi o to, że tutaj w trakcie właśnie tych sekund, w trakcie tej audycji nagle skojarzyło mi się 5 jakby, tak? I ja to odepchnąłem od siebie, to przeczucie, tak? Ja tam potem tłumaczę, że nie chce mi się w to wchodzić, ale pojawiło mi się te 5. Ja tak się zastanawiam, ale jak 5? Co 5? 5 dronów? I ja to zaraz odepchnąłem jakby, tak? I potem sobie pomyślałem, a dobra, bo tam może zasugerowałem się tymi wcześniejszymi SMS-ami, które mówiło 5. Zaraz sobie je obejrzymy i sekundka, posłuchajmy jeszcze raz. Tak. Dobrze, więc takie przeczucie właśnie z tymi dronami w Danii, że mogą następne etapy eskalacji mogą polegać. W następnym etapie eskalacji, to trzeba dobrze zrozumieć, w następnym etapie eskalacji, tak, a mieliśmy teraz eskalację z Danią, tak, więc jaki jest następny etap eskalacji? Zaraz zobaczymy, to czuję 5. Też na jakimś zakłócaniu. No mi się kojarzy, jak teraz 5-4 miasta chyba. Jak teraz 4-5 miast, tak, to kojarzy mi się też 5. Mi się kojarzy 5 dronów znowu. I to już mi się kojarzy 5, ale ja zadaję sobie pytanie jakby, bo już mój wzrok jest skierowany, widać tutaj na górę w prawo, znaczy to jest chyba na górę w lewo, tylko bo tu jest lustrzane odbicie w trakcie audycji na żywo, tak, ale to już w tym momencie następuje do tego przeczucia i ja staram się to uchwycić jakby, ale co, 5 dronów jakby, bo skojarzyło mi się 5, nie 5 dronów, tylko skojarzyło mi się 5 i ja już w tym momencie jakby tak wymyślam, ale co, 5 dronów, tak się pytam głośno. Ale to nie wiem, no tak coś 5, no. Ale może się zasugerowałem tamtym SMS-em, co też było 5. Dobra, mniejsza z tym. No, dobra, okej. I tyle wystarczy. Mniejsza z tym, ale tak naprawdę nie mniejsza z tym, tylko większa i zaraz zobaczmy, co tu, drodzy Państwo, się wydarzyło, czyli jakby przypominam, audycja rozpoczyna się o 14:30, kończy się o 15:30 i gdy mówię o następnej eskalacji, to mówię właśnie, że kojarzy mi się ta liczba 5. Wydaje mi się, że może ja tam się sugeruję wcześniejszymi SMS-ami, to zaraz na nie spojrzymy, ale jeszcze w innej części audycji, już nie chcę tego szukać, może później po prostu dla chętnych, którzy będą chcieli zostać tam do 12 w nocy, to sobie to prześledzimy. Na sam koniec jeszcze raz może znajdziemy ten fragment, albo jutro do niego wrócimy, ale ja też mówię, że też mi się coś tam kojarzyło właśnie, że Szwecja może być następna, tak? Czyli że coś może być związane ze Szwecją i 5. I teraz zobaczmy,
co się wydarzyło dosłownie godzinę, czy 50, czy pół godziny później, lub też to się działo, lub działo się zaraz w ciągu 15 minut, tylko że dowództwo obrony powietrznej NATO dało komunikat dopiero chyba o 16. Spójrzmy właśnie na to, co się wydarzyło. Te 5, czyli z tą eskalacją, z następnym stopniem eskalacji, co się, drodzy Państwo, wydarzyło. Spójrzmy. 5 rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem. Poderwano samoloty NATO. Tutaj mamy akurat 17:25 godzinę, ale ona nie jest miarodajna, bo zobaczymy sobie na bezpośredni przekaz od dowództwa NATO. Tak? Mamy tutaj właśnie 5 rosyjskich myśliwców przelatujących blisko łotewskiej przestrzeni powietrznej, zostało przejętych przez 2 węgierskie Gripeny. A jak wiemy, Gripeny to są właśnie takie oto szwedzkie samoloty, znaczy to są różne rodzaje Gripenów, tak, ale generalnie to są takie szwedzkie samoloty, tak. Gripeny to są szwedzkie samoloty i stąd właśnie może być przeczucie właśnie, że coś jakby ze Szwecją, ale ja myślę, że sama Szwecja też jeszcze może oberwać jakby, tak, jakimiś prowokacjami, ale to już w ciągu godziny się sprawdziło właśnie, że 5 rosyjskich myśliwców przelatywało blisko, czy raczej bardzo blisko łotewskiej przestrzeni powietrznej i dlatego NATO poinformowało poderwało swoje myśliwce. Tak? Tutaj czytamy właśnie, że wcześniej grupa rosyjskich samolotów, w tym bombowców Tu-95 pojawiła się w pobliżu Alaski, gdzie interweniowało amerykańskie lotnictwo. To nie jest do końca, tak, bo przy Alasce, z tego co czytałem, były 4 samoloty, a tutaj u nas było już 5 i mi się kojarzyło właśnie 5, bo im też zajęło trochę czasu, żeby oni tutaj przylecieli. I tutaj czytamy właśnie, że dowództwo sił powietrznych NATO poinformowało w czwartek po południu, tak, czyli właśnie chwilę po naszej audycji, w czwartek po południu, tak, bo dzisiaj jeszcze trwa czwartek, poinformowało o przechwyceniu przez 2 węgierskie Gripeny, 2 węgierskie Gripeny, czyli szwedzkie, jeśli chodzi o produkcję szwedzkie samoloty, 5 rosyjskich myśliwców, tak? Znaczy to tam są i myśliwce i inne, bo tam jest Su-30, tutaj czytamy, sekundkę przewinę, tutaj czytamy Su-30, Su-35 i 3 MiG-31, tak? Przelatywały nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy. Może zobaczmy sobie na te doniesienia, tutaj sekundka, tutaj jeszcze jest TVN24, również czytamy NATO poderwało myśliwce, bo to jest ważne tutaj, to jest około 25 września, ale to jest 17:59, trochę później to podali. Mamy NATO poderwało myśliwce, 5 rosyjskich samolotów nad Bałtykiem. Pamiętamy, drodzy Państwo, że wcześniejsza prowokacja to było jak 3 MiG-31 wleciały na 12 minut jakby w łotewską, tak, mamy Litwę, Łotwę, Estonię, w estońską przestrzeń powietrzną. Tutaj w tym momencie to była Łotwa, i nie było to 3, ale 5, czyli bo to jakby Rosjanie powoli podnoszą ten stopień eskalacji, jakby, tak. Co prawda Gripeny zareagowały dość szybko, przechwyciły te Gripeny, te rosyjskie samoloty, więc one już nie wdarły się w przestrzeń powietrzną, tak, bo pamiętamy, że w przypadku Estonii to po prostu to nastąpiło dopiero po 12 minutach, tak, czyli reakcja na to była dość ślamazarna, bym powiedział, tak. Dobra, zobaczmy dalej, zobaczmy na bezpośrednie doniesienia właśnie NATO Air Command, tutaj czytamy, widzicie, NATO Air Command i mamy tutaj właśnie 2 Gripen fighters on NATO Baltic Air Policing Scramble on 25 September from Sauli, to chyba, w sensie, że to jest chyba z tego, że one są węgierskie, tak, bo jest flaga Węgier, tak, a nie, zaraz, przepraszam, tutaj jest, tylko to może być tego, Łotwy chyba, że w odpowiedzi na właśnie tutaj mamy Su-30, Su-35 i 3 MiG-31 lecące blisko właśnie estońskiej właśnie przestrzeni powietrznej, tak, i tutaj mamy zdjęcia właśnie tych samolotów, sfotografowane, przechwycone, jakby zadokumentowane i tutaj najważniejsze, co tutaj widzimy, drodzy Państwo, to jest 4:06 PM, tak, past morning PM, czyli po południu, nie AM, tylko PM 25 września 25 roku, czyli dokładnie niecałą godzinę po tym przeczuciu, tak, widzimy właśnie tutaj na X-ie
z jakby zawiadomienie publiczne tego, co się wydarzyło dosłownie chwilę wcześniej nad wodami Bałtyku. Ja nawet mówiłem, że tutaj w zasadzie Bałtyk jest teraz centrum wydarzeń, albo może centrum to nie znaczy się, że takie absolutne centrum, tylko że wiele z tych rzeczy, które widzimy, że dzieją się właśnie w okolicach Morza Bałtyckiego, tak? I to tyczy się tych wszystkich właśnie wydarzeń, które ostatnio obserwujemy, że niebo się zatrzęsie, jak było podawane właśnie w przepowiedniach, w przeczuciu na początku sierpnia. Więc widzimy ewidentnie, że w ciągu niecałej godziny zrealizowało nam się to poczucie, tak? To poczucie, które słyszymy właśnie tutaj, że kojarzy się, nie wiadomo dlaczego, jakoś dziwnie kojarzy się 5. Więc takie przeczucie właśnie z tymi dronami w Danii, że mogą następny etapie eskalacji mogą polegać na jakimś zakłócaniu. No mi się kojarzy, jak teraz 5-4 miasta chyba, to mi się kojarzy 5 dronów znowu, ale to nie wiem, no tak coś 5, no. No 5. I już tego właśnie nie chwyciłem, ale właśnie to bardzo szybko właśnie w tej formie się tutaj tych 5 rosyjskich samolotów, bo to jest po prostu następny etap eskalacji jakby, tak? Następny etap eskalacji, tam jeszcze w innej części audycji właśnie słychać wyraźnie, że ja mówię właśnie, że czuję też Szwecję, no i tak się składa, że Gripeny są po prostu produkcji szwedzkiej, tak? W tym momencie one były w służbie węgierskiej, tak? Uczestnicząc tutaj we wspólnej obronie wschodniej flanki NATO, ale produkcji są szwedzkiej. I często bywa tak, że te przeczucia spełniają się nawet a nawet 3-poziomowo, może wezmę na chwilkę siebie, spełniają się właśnie 2-3-poziomowo, czyli jakby najpierw widzimy następny etap eskalacji, widzimy 5, czyli te 5 rosyjskich samolotów i też, że, bo rozumiecie, 5 dotyczy 5 rosyjskich samolotów, a przeczucie Szwecja to Gripeny, tak? Więc tutaj się pięknie sprawdza w ciągu godziny oddania tego przeczucia, ale nie czepiając się, jest takie coś, że ja tam opowiadam, że dostały Niemcy, tam Anglia, Francja, mam na myśli tutaj, odwołuję się do tej zakłóceń, tych cyberataków na lotniska europejskie i bezpośrednio też z zakłóceniami dronów dostała właśnie Dania i Norwegia i że czuję, że następna będzie Szwecja. To symbolicznie sprawdza się, że szwedzkie Gripeny przechwyciły tą 5 rosyjską, tak, następny stopień eskalacji, ale też sama Szwecja, to się może spełnić dobitniej, tak, że sama Szwecja też może mieć właśnie jakieś zakłócenia, czy jakieś takie ataki hybrydowe, czy coś takiego właśnie w najbliższym czasie, tak. Dobrze, to sekundkę, może chwila przerwy, łyknę sobie i zobaczymy na czata. Zobaczymy na czata i zaraz jedziemy dalej z następną częścią audycji. Dobra, tutaj widzimy, coś mi tutaj zasłania, tam coś play, Paweł play, hej, Kronosus, yo, pan Tomasz Link obecny, pani Hedwig Stenka, witam serdecznie, wszystko działa i pani Kasia, Katia, łapkę macha i dobra, dzięki wam wszystkim za obecność. Dobrze, to wtedy co, to jedziemy dalej, żeby nie marnować czasu, sekundka, tylko tutaj jeszcze coś chciałem pokazać, przygotowałem i tutaj się, bo tutaj chyba po prostu tak pozaznaczałem, żeby to tak bardziej biło po oczach, jakby te doniesienia, tak, że 5 rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem i czytamy właśnie, że że tam zbliży się do tej przestrzeni powietrznej, to po prostu tak specjalnie zaznaczyłem, żeby było widać godziny, tak, że to jest właśnie dzisiaj, tak. Tu mamy akurat wprost rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem, poderwano samoloty NATO, 5 sztuk, to są wszystko jakby reprinty, tak, węgierskie Gripeny, czyli szwedzkie, jakby tak, produkcji szwedzkiej Gripeny, przechwyciły 5 rosyjskich samolotów. To tak pięknie wchodzi. Myślę, że wielu z Państwa oczywiście zgodzi się z tym, że to jest to przeczucie, które się spełniło, a oczywiście sceptycy zawsze mogą się pokusić o negowanie. 5 rosyjskich myśliwców nad Bałtykiem poderwano samoloty NATO. Dzisiaj to pięknie się sprawdziło w ciągu 1 godziny. To jest dokładnie, to też pokazuje, to co ja kiedyś Państwu tłumaczyłem, że
Tu chyba też nawet pan Kronosus kiedyś pisał taki komentarz dawno temu, tam gdzieś parę miesięcy temu właśnie, czy to coś, a tutaj też zaznaczyłem, przepraszam, właśnie jakby ktoś szukał, tak, ta piątka właśnie, to jest właśnie 38 minuta, 38 sekunda, można sobie obsłuchać tam tej audycji, tam tłumaczę właśnie takie różne rzeczy, co się okazało się być one takimi jakby proroczymi. Tutaj właśnie widzimy SAP JAS-39 Gripen, tak, czyli ten samolot. Tutaj w ogóle w dniu chyba zakończenia jarmarku dominikańskiego, chyba w sobotę, z tego co pamiętam, w sierpniu, dokładnie taki Gripen nadleciał z południa i takie wielkie koło zakręcił wokół tego, też w bardzo specyficznym momencie, takie wielkie koło nad jarmarkiem dominikańskim zakręcił i cofnął się na południe, zapewne do bazy w Malborku, tak, bo tutaj nam czasem latają, nie wiem jak u was, no u nas tutaj latają, my tu mamy blisko obwód królewiecki, mamy też rafinerię, port marynarki wojennej w Gdyni, więc tutaj się generalnie dzieje, nie? Dobra, tu mamy też, to tak już chyba tam, jak się szykowałem do tej audycji, to akurat ten przekaz na żywo był 5 godzin wcześniej. Wiecie co, to może zaraz, to może załatwmy od razu tą piątkę, czyli ten kawałeczek zdania, tutaj widzimy też, NATO podrywało myśliwce, 5 rosyjskich samolotów nad Bałtykiem, ale załatwmy tą piątkę, drodzy Państwo, że ja mówię właśnie o, posłuchajmy. Ale może się zasugerowałem tamtym SMS-em, co też było 5. Dobra, mniejsza. Dobra, może zasugerowałem się tamtym SMS-em, co było 5. Zobaczmy sobie, poświęćmy te parę minutek, przepraszam, na ten dawny SMS, bo nie każdy tutaj w programie uczestniczy i może nie ogarnie się o co chodzi. Do czego ja się odwołuję? Ja się odwołuję właśnie do SMS-a, który sprawdził się jakby wielopoziomowo, powiedzmy, tak? Po prostu może spójrzmy, bo się przepraszam, zakręcę. Spójrzmy właśnie, tu gdzieś przygotowałem, sekundka. Tutaj jest. To jest dokładnie to, czyli przypomnijmy sobie ten czas dronu w Osinach, który właśnie był zapowiedziany 3 sierpnia, po 2 tygodniach spadł tam w przedostatnim tygodniu sierpnia, po ponad 2 tygodniach i tam właśnie widzimy, było tam już mówione o tym dronie w Osinach, tak, miał chiński silnik, tak, i tam było wiele różnych rzeczy, które spełniły właśnie to przeczucie z 3 sierpnia, mówiące właśnie, że było takie małe mignięcie, powiedzmy jasnowidza, dzięki natchnieniu Bożemu, że małe mignięcie, patrząc niechcący na doniesienia o Ukrainie, to mignięcie, że nadleci, tak, to specjalnie nadleci, takie uczucie, że czuję, że coś nadleci, nie wiem co, ale wydaje mi się, że jakiś nowy typ drona, ale też wydaje mi się, że nie z Iranu, ale z jakiegoś dalszego wschodu, tak, no, okazało się, że to jest taki nowszy szachid produkcji, jakby w sensie wymyślony przez Irańczyków, ale na patencie, w sensie patent sprzedany Rosjanom, oni sami produkują, tylko już ulepszają te projekty. Z jakiegoś dalszego wschodu, tutaj jest z Chin, bo miał chiński silnik się okazało, lub z jakichś fabryk, które daleko na wschodzie są produkowane, faktycznie tak było. Nowy typ, faktycznie był to nowy typ takiego szachida, być może większy, faktycznie był większy, być może sam będzie zawierał sobie kilka, na przykład 5 małych dronów, tutaj od razu przeskoczmy, 5 małych dronów, tak, to spełniło się, że on rozpoczął kawalkadę 5 dronów, które w 19 dni, ponad 2 tygodnie, tak, jakby wkroczyły w naszą przestrzeń powietrzną, tak, 5 dronów, 3 spadły, 2 naruszyły przestrzeń powietrzną i się cofnęły, tak, więc jakby to spełnia nam, sekundka, te 5 małych dronów, to znaczy się, że tych 5 wydarzeń związanych z dronami, a dalej jeszcze jest, że 5 ładunków, to znaczy się tam, inny artykuł też mówił właśnie, że one mogły zawierać 5-kilogramowy ładunek trotylu. Oj, może gafas się, może nie powinien tych nazw dawać, bo algorytmy będą źle reagowały, no materiałów po prostu wybuchowych, tak? Dobrze, i mamy właśnie, więc jakby widzimy, że to nieprzypadkowo ja tutaj piszę 5 małych dronów, czy 5 bardziej ładunków, bo jedno i drugie się sprawdziło, tak? Było 5 wydarzeń dronowych, tak? 5 dronów i było też, może zobaczmy sobie, o tutaj proszę bardzo jest, tak? Małą głowicę bojową o wadze do 5 kg, tak? Więc to się jakby wielopoziomowo spełniło i teraz szykując się do tej audycji,
to zauważyłem, mogę drodzy Państwo, że tamten dron Wosina, który się rozbił, to wszędzie było w artykułach napisane, że on jeszcze zrobił średnicę epicentrum kręgu, która wynosiła około 5-6 metrów, załóżmy, że 5 metrów i jeszcze głębokość 50 centymetrów. To jest niesamowite i tego nawet nie zaznaczałem, bo mnie to wtedy nie interesowało, ale się okazało, że w wielu artykułach oni właśnie to piszą. O, proszę, tu na górze zaznaczyłem spory dron wojskowy, tak, napisy w jakimś tam obcym języku i 5 metrów średnicy i głębokość 50 centymetrów. To w ogóle tutaj, szykując się do tej audycji, właśnie spostrzegłem właśnie, że tam się w ogóle więcej rzeczy sprawdziło, że ta piątka, ona biła w tym SMS-ie, ona biła w tych wydarzeniach, ona się po prostu sprawdziła i do tego ja się odnoszę, że miałem taką obawę, że może zasugerowałem się tym wcześniejszym SMS-em, czyli właśnie tym SMS-em, tak, że może się nim zasugerowałem i źle czuję tą piątkę, tak? Ale zaraz, przecież ja mówiłem następny stopień eskalacji i czuję 5, czyli nawet jeżeli część tego to były myśli, takie sugestie z wcześniejszego SMS-a, no to przecież ja mówię o przyszłości, przecież mówię o następnym stopniu eskalacji, który miał dosłownie miejsce 2-3 kwadranse później, a 4 kwadranse później dowództwo NATO wydało komunikat, że właśnie 5 rosyjskich samolotów zostało przechwycone przez szwedzkiej produkcji na węgierskiej służbie 2 Gripeny, tak. Niesamowicie to się sprawdziło moim zdaniem, ale to napiszecie w komentarzach oczywiście krytycznie czy niekrytycznie, każdy po swojemu, jakie tam poglądy ma, jakby wyznaje. Dobrze, to chyba wszystko, zobaczmy, czy tutaj wszystko powiedziałem z tymi dronami. No i oczywiście najważniejsze przeczucie, całe niebo się zatrzęsie, bo zaraz przejdziemy do drugiego etapu audycji, bo nie wiedziałam właśnie, czy mieszać te tematy, czy nie. No bo tu mamy całe niebo się zatrzęsie, mamy te 5 dronów, sekundka, to jest ta audycja. Sekundka, zaraz zobaczymy, czy to wszystko pokazałem. Chyba wszystko, ok. Może wezmę wiecie na siebie. Dobra, tylko tutaj to wyłączę, widzicie, bo mi tutaj zasłania. Ok, dobra, to żeby to skończyć, to jeszcze ostatni raz, ok? Wybaczcie, jeszcze ostatni raz puszczę, czy tam niczego nie ominęłem. Działania całej ludzkości, tak. Dobrze, więc takie przeczucie właśnie z tymi dronami w Danii, że mogą następny etapie eskalacji mogą polegać na jakimś zakłócaniu. No mi się kojarzy, jak teraz 5-4 miasta chyba, to mi się kojarzy 5 dronów znowu, ale to nie wiem, no tak coś 5, no. Ale może się zasugerowałem tam tym SMS-em, co też było 5. Dobra, mniejsze z tym, bo nie chcę wchodzić w te przeczucia. Idźmy dalej i kończmy, bo chciałem szybciutko, a to widzę, że znowu... Bo tam może coś jeszcze było mówione, ale już nie będziemy tego szukać, zostawmy. Bo to jest ta piątka. Spójrzmy tak tylko na sekundkę, na szybkiego, czy tam coś jeszcze ciekawego jest w tych artykułach napisane. Sekundka. Ja tak szybko tylko oczami przelecę, zobaczymy, czy coś tam się jeszcze pokaże. Bo wydaje mi się, że coś ominąłem, ale już nie chcę tam się rozwodzić na tym. O, jest. Zobaczcie. 4. A nie, zaraz. 4 myśliwce F-16, 4 samoloty cysterny, 1 wczesnego ostrzegania, przechwyciły rosyjskie bombowce Tu-95 oraz 2A. Jest! Przechwyciły 2 rosyjskie bombowce, o to mi chodziły, tak jest. Przechwyciły wcześniej na Alasce 2 rosyjskie bombowce Tu-95 oraz 2 myśliwce Su-35, czyli przechwyciły 4. Oj, coś mi tutaj... Sekundka. Bo mi jakiś komunikat, ale chyba wszystko jest w porządku, dobra. No nic, chodzi mi tylko o to, że właśnie przechwyciły 4 rosyjskie samoloty, tak, czyli ta prowokacja nad Alaską, ona jest daleko i tam były 4 samoloty, a tutaj ewidentnie w trakcie audycji na żywo pojawiło się przeczucie 5 samolotów i u nas właśnie były 5, tak, ja tu blisko, one leciały do obwodu królewieckiego, tak, czyli 50 km stąd one lądują i jakoś wyczułem po prostu tą liczbę 5, ten następny poziom eskalacji, który de facto musiał być w trakcie albo zaraz musiał się wydarzyć, a potem właśnie dowództwo wydało ten komunikat właśnie tak o tym, co tutaj już wcześniej czytaliśmy. Dobra, to zostawmy to, tylko tam
tam już powtarzają te wcześniejsze rzeczy, to już to wyłączmy. Teraz mamy, co tu mamy? Pentagon wydał pilny rozkaz dla wojskowych, bo teraz, kurczę, nie wiem, czy teraz rozwijać audycję, bo to zajmie godzinę, półtorej, albo tylko to omówimy. Szkoda, że nie ma takiej szybkiej ankiety, jakby, żeby ludzie powiedzieli ten, ale dobra, to może zrobimy jedno i drugie. Dobra, to mamy tutaj, chociaż to może na koniec zrobimy. No, generalnie chodzi o to, że Pentagon wydał pilny rozkaz, to jest dzisiaj, zwróćcie uwagę, dzisiaj 19:19, tak? I czytamy właśnie, że Pentagon wydał pilny rozkaz dla wojskowych, muszą stawić się w USA, tak? Tu widzimy sam Pentagon, tak? I czytamy właśnie sekretarz wojny, bo to jest Ministerstwo Obrony Narodowej i jest teraz Ministerstwem Wojny, tak? Oni zmienili nazwę. Sekretarz wojny USA Pete Hegseth nakazał setkom generałów i admirałów amerykańskiej armii z całego świata zebranie się w najbliższym czasie w bazie Korpusu Tymorskiej w Virginii, tak? Dodał Washington Post. Spotkanie zaplanowano na przyszły tydzień, jednak sekundka, na przyszły tydzień, a dzisiaj jest 25 września i nie wiem, czy Państwo sobie przypominają, ale gdzieś w ciągu tych ostatnich dni, jak zacząłem robić te przekazy na żywo, to też wspominałem, że niektórzy członkowie mojej rodziny gdzieś jakby będą znowu lecieli do Grecji, tak samo jak 2 lata temu lecieli do Grecji właśnie w dniu chyba wybuchu 7 października, tego wszystkiego związanego z Izraelem, z Gazą i z tym wszystkim. I teraz znowu lecą i dziwnym przypadkiem jest ten sam dzień jakby. I to może jest taki dziwny przypadek, przepraszam, ale mimo wszystko ja poczułem, że kurczę, ale też coś może być grane, nie? Też coś może być grane jakby, mimo że minęły tam 2 lata, tak? Że, bo nie mylę się, tak? Ten październik był 2 lata temu, tak? Czy rok temu? Bo już tyle tych wojen jest, że się pomieszało, nie? Nie, to może było rok temu w październiku, kurczę. Dobra, mniejsza z tym, ale chodzi o to, że to się tak jakby cyklicznie powtarza i oni znowu lecą i zbliża się ten 7 października i akurat właśnie ten sekretarz wojny wzywa ich w przyszłym tygodniu. No to w przyszłym tygodniu to ja to rozumiem, że to już będzie październik, czyli blisko 7 października. Jestem ciekaw, kiedy oni to spotkanie 7 października właśnie znaczy, no zaraz nie wiemy, czy 7 października, ale no w sensie w okolicach 7 października, kiedy ono się skończy. Dobra, no i czytamy właśnie, że jak przekazał amerykański dziennik, Hegseth nie przekazał szczegółów dotyczących narady, choć wieść o niej wzbudziła niepokój wśród dowódców. Dobra, na razie to zostawmy, bo chyba jest jeszcze kawałeczek ważniejszego tematu, potem ewentualnie do tego wrócimy na sam koniec, bo to coś w tym jest ważnego. Drodzy Państwo, zobaczmy jeszcze na jedną rzecz, bo tutaj jest jakby nieszczęście, że jakby to tylko ludzie, którzy oglądają te live'y, a to jest tam chyba z 20-30% chyba ludzi ogląda te live'y do końca, czy tam około kilkudziesięciu osób, myślę, czy 100 kilkudziesięciu, no ciężko powiedzieć, musiałbym na te statystyki spojrzeć, to oni właśnie słuchają tego i jakby potwierdzą, tak, że tak było, że tak samo jak mówiłem z tym 7 października, to tak samo właśnie było, sekundka, muszę sobie przypomnieć, że mówiłem wam właśnie, że jeździłem na rowerze, załatwiałem sprawy i koło południa dzwony zaczęły dzwonić właśnie i znowu spojrzałem się w niebo i jakby, znaczy wiecie, no w ciągu dnia każdy z nas wielokrotnie spojrzy się na ładne chmury, słońce, tak, i chodzi o to, że spojrzałem się w niebo i to był taki wyjątkowy raz, czyli że coś przychodzi, jakieś przeczucie przychodzi, tak, staram się je zapisać, chociaż nie zawsze musi być trafione, ale jakoś tak okazuje się, że to prawie zawsze są trafione, kurczę. Czasem nawet takie komentarze są, nie? Że jak zwykle trafione. Że spojrzałem się w niebo i miałem takie uczucie właśnie takiego ciężaru i że takie pełne jest to niebo, tak? Czyli jak wcześniej było przeczucie puste niebo, to teraz akurat we wtorek było przeczucie, że pełne niebo, nie? No i potem się śmiałem, że to gdzieś mówiłem właśnie chyba z 2 dni temu na jakimś live'ie, że śmiałem się, że kurczę, jak na złość, tam zaraz po jakimś czasie, po paru kwadransach deszcz zaczął padać, nie? I sobie myślałem, kurczę, to może jakieś takie ciśnienie się zrobiło atmosferyczne, jakby tak. Wtedy jak widziałem, patrzyłem na niebo,
bo wychodzimy z pewnej instytucji, z archiwum, bo tam wyciągałem papiery, to niebo było bezchmurne. Nie? Ja przysięgam, że ja nie wiedziałem wtedy, że są jakieś prognozy deszczu, ale potem jak po paru kwadransach, tam dosłownie 2 czy 4 kwadranse jakby naszły chmury, a potem zaczęło padać, to sobie myślałem, kurczę, no żeby nie było, że jakieś cholera przeczucie i że to deszcz spadł, nie? To takie coś mówiłem, nie? Ale też mówiłem właśnie, że kurczę, ale no przecież to chyba jest przeczucie, to musi chyba być coś więcej, nie? Że to musi jakoś bardziej się sprawdzić. No i okazało się, że to się sprawdziło i w formie deszczu, i teraz godzinę temu niechcący znalazłem, że to się spełniło właśnie mocniej. I co ciekawe, jeszcze zdradzę Państwu dzisiaj, że było takie, tak wiecie, no jakby, nie wiem, czy wy tak staracie się jakby w modlitwach jakby powiedzmy zwracać do Pana Boga na przykład, nie? Że tak jakby w pewnym sensie taki jakby kontakt personalny jakby tak, że nawiązywać taką relację z Panem Bogiem jakby. No ja tak czasem jakby tak mam jakby, tak? Polecam też każdemu oczywiście, nie? To jest jedyny prawidłowy i ekspresowy kurs jasnowidzenia, jeśli jakikolwiek miałby taki istnieć jakby, tak? To nasza osobista relacja z Panem Bogiem i po prostu jakoś tak, no nie chcę powiedzieć, że się przedrzeźniamy jakby z Panem Bogiem, ale no takie wrażenie właśnie, że Panie Boże, tam coś tam z tymi audycjami, kurczę, że nie wiem, czy jakoś się pożaliłem, czy jakoś tak jakby, już nawet nie pamiętam, bo to jest takie żywe, nie? To jest takie jakby no, nazwijmy to taką jakby, w cudzysłowie jakby rozmową z Panem Bogiem, tak? I tam właśnie się jakoś pożaliłem i takie przeczucie było właśnie, że żebyś miał nawet codziennie wizję, a nawet 2 wizje, nie? Że 2 sprawdzone jakby, nie? Ja mówię, kurczę, to fajnie, to się będzie cieszył, bo to takie jak te wizje się sprawdzają, to jest takie przyjemne jakby, nie? I wtedy właśnie, nie wiem, coś tutaj chyba do jedzenia może robiłem i nagle właśnie patrzę, mówię, kurczę, 5 myśliwców, nie? I spełniło się to. I sobie myślę, kurczę, no to muszę zrobić live'a, to muszę zrobić jakby, bo tak nie za bardzo go planowałem, nie? Ale jak zobaczyłem, że się spełniło, to stwierdziłem, że trzeba iść za ciosem i szybko, pomimo iść tam zmęczony, coś tam, to szybko Państwu to przekazać. I zacząłem tam robić te screeny, szykować się do tej audycji i szykując się, nagle patrzę, mówię, o kurczę, 2 wizje się spełniły, nie? I teraz przedstawię Państwu tą drugą wizję. Czyli i tak przypomniało mi się, kurczę, przecież jeszcze chwilę temu, godzinę, 2 godziny temu jakoś tak się modliłem do Pana Boga i jakieś takie przeczucie było, że będziesz miał wizję nawet i codziennie, a nawet 2 dziennie, nie? I nagle patrzę, pyk, jedna się sprawdziła dosłownie w ciągu godziny i druga, ta wtorkowa, zaraz zobaczymy. Poza tym ja myślę też, że te daty, te godziny, te spełnianie się tych przeczuć, one też nie jest przypadkowe, bo proszę zobaczyć, że ja pokażę Państwu zaraz SMS-a z wtorku, tak, i SMS z wtorku, bo ja go tam napisałem, ale też mówiłem o tym chyba z 2-3 dni temu, na jakimś live'ie właśnie, to z tym deszczem, z tym archiwum, nie? I może to ma znaczenie właśnie, bo gdyby on był na przykład z dzisiaj, no to bez sensu, bo przecież jakby, chociaż nie, bo dzisiaj oni to ujawnili. No nieważne, dobra, to tak czy inaczej on jest w wtorku i okej, jedźmy, żeby nie za długo tego. Zobaczę tego na czata. Witam, a Unseen napisał, czy napisała, witam, czy finalnie eskalacja doprowadzi do najgorszego? No, robiliśmy audycję wczoraj chyba, tak? Czy przedwczoraj, z tą staruszką z Norwegii. To realnie, to ja wam powiem, że że realnie to ja tak lekko się tam jakoś tak po tych latach, ale to już minęło z 10 lat, czy tutaj na tym kanale, jak zrobiłem tą, puściłem staruszkę, bo ona jest nagrana wcześniej, z 6, 7, może 8 lat temu była nagrana staruszka, no to lata mijają całe, nie? I tak wcześniej tam staruszka z Norwegii, tak, i ona tam mówi, że to się skończy tam bombami atomowymi, to raczej przez te 8 lat żyłem w takim przekonaniu, że no tak, to skończy się, ale jakoś usilnie chciałem wierzyć, że skończy się tylko powiedzmy, nie wiem, tam kilkunastoma tak, bombami atomowymi, nie? I że to się świat nie skończy, bo tak, że to będzie kilkanaście bomb, to jest bardzo realny scenariusz, tak, że ta eskalacja będzie szła, ale to jest takie założenie właśnie, że to się nie wymknie spod kontroli, tak, bo jeżeli byłoby, załóżmy tam 16, 15, 16, kilkanaście bomb, nie wszystkie w ogóle jeszcze trafią w cele, tylko gdzieś tam będą dla pokazu odpalone, tak, jak wiemy, że od 1945 roku do dnia dzisiejszego było ponad 2000 prób jądrowych,
to właśnie no to jest 2000 wybuchów jakby, tak, to teraz kilkanaście wybuchów to będzie jakby nic, no ale niektóre mogą pójść na jakieś cele, ileś ludzi może odejść i jest taka wersja, że właśnie to będzie coś takiego, chyba że to gdzieś wymsknie się spod kontroli decydentom i teraz jakby pierwszy raz tak jakby właśnie dlatego robiłem to z tą staruszkę właśnie, bo tam coś czułem, ja do tego pewnie jeszcze wrócę za jakiś czas, ale tak, bo to odpowiedź dla tego pana czy pani Ansi, że teraz te obawy się zwiększyły, nie? A ja nie należę tam do jakichś takich, nie wiem, no żeby straszyć, tak, cały czas tam wojna i będzie miliardy bomb atomowych i wszystko, nie? Raczej tak staram się żartobliwie, tak, no to co jest nieuniknione, no to i tak musimy iść w przeznaczenie, ale raczej staram się tak lekko iść jakby, nie? To chyba słychać w przyszłość, a tutaj gdzieś tak, no pojawiły się takie obawy, że to może gdzieś zeskalować i może gdzieś tam ewentualnie wymknąć się spod kontroli, tylko ja tak zawsze odpycham to jakby, nie? Uciekam od tego, odpycham to jakby tak, bo skupianie się na tych rzeczach no wzmacnia je, tak? To jak tu youtuberzy właśnie tak jakby no wtedy oglądalność jest duża, tak? Tu jak z kolegą rozmawiałem wczoraj chyba przez telefon, to też właśnie, że ludzie lubią ten dreszcz, lubią się bać, nie? No w sumie też lubię takie filmy postapokaliptyczne czy coś tam, tylko inaczej jest jak oglądamy te filmy i jakby my tam przepracowujemy swoje jakieś lęki, tak? W jakimś takim wirtualnym świecie, że w jakichś takich fabularyzowanych czy fabularnych jakichś narracjach, historiach, tak? A inaczej jak my tutaj obserwujemy dokładnie te konkretne wydarzenia. Dlaczego? Dlatego właśnie, że jak ja tutaj na przykład mówię o swoich przyczuciach, te dane konkretne wydarzenia, to właśnie przychodzi na przykład takie, że następny stopień eskalacji to będzie jakieś 5, skojarzy się 5 i zaraz się okazuje, że jest 5 myśliwców, tak? I to działa w dwie strony, tak? Jest natchnienie, tak? Przychodzi przyczucie 5 i się zaraz realizuje, ale tak samo my też jakby wysyłamy w świat, tak? Czyli jakby w pewnym sensie modlimy się, no i daj Bóg, żebyśmy modlili się do Pana Boga, ale nie wszyscy modlą się do Pana Boga, niektórzy właśnie wysyłają te czarne właśnie myśli i uczucia, tak? I jeżeli znajdzie się taka osoba, tak, która będzie robiła jakieś audycje, a już szczególnie live'y, i na tych live'ach będzie kumulowała te czarne myśli, tak, to de facto zbuduje taki kościół jakby potęgujący te negatywne rzeczy i oczywiście wtedy oglądalność wybuchnie, tak, no bo świat należy jakby tutaj do tych dolnych, nazwijmy, poziomów, a nie tych górnych, tak, wtedy też sianko zarobi, oglądalność będzie, ale przyłoży się do właśnie przychylania tej szali właśnie na realizację właśnie eskalacji jakby, tak. Więc ja to staram się tak jakby w miarę jakoś tak balansować na linię, tak żeby nie dolewać jakby, tak, o ile to możliwe, nie dolewać, nie, chociaż tak, no lubię te wszystkie takie, nie wiem, no może nie horrory, tylko te takie różne właśnie katastroficzne, postapokaliptyczne filmy, ale właśnie jest ta różnica, właśnie te filmy, a jest ta rzeczywistość, bo rzeczywistość to wtedy my możemy do niej mocno dolewać, bo jak są te takie wymyślone, to one tak sobie latają tak troszkę luźno, nie są tak związane, tak? To jest na tej zasadzie, że ktoś się będzie złościł, ale nie będzie jakoś tak jakby ukierunkowywał tego, tak? A jak ktoś się będzie złościł i będzie na konkretną osobę się złościł, to jest różnica, tak? Bo może pójść sobie do lasu, przepracować, gdzieś tam się pogimnastykować, to jakby przejdzie, czy jakoś to przepracuje, tak? To nawet Pan Jezus opowiadał, tak? Że właśnie załóżmy, jak to było, że na przykład, że ktoś, kto pożądliwie patrzy na kobietę, to już dopuścił się z nią tam grzechu, tak? Mimo że tylko widzi tam jakąś obcą kobietę, widzi na ulicy, i oczywiście kobieta tak samo, tak, jak patrzy pożądliwie tam na tego, to dopuściłaś, tak? Znaczy, no oczywiście w sensie różnica jest jakby tak, chodzi o to, załóżmy, że w małżeństwie, tak? I dopuszcza się grzechu. Chodzi o to, że Pan Jezus pokazuje nam, uczy nas w tym momencie, że ukierunkowane to pożądanie, tak, na jakąś konkretną osobę, która na przykład jest w małżeństwie, to już dopuści się z nią właśnie grzechu. To znaczy się, że jak ktoś ma ukierunkowaną złość na konkretną osobę, tak, to jakby to wysyła. I teraz jak są nieukierunkowane, czy jakieś filmy fabularne, różne, nie wiem, Terminator 3, jakieś tam inne,
to jest zupełnie inaczej, a zupełnie inaczej, kiedy my tutaj omawiamy właśnie NATO, Rosja i te konkretne wydarzenia realne, tak? To my tutaj w rzeczywistość wchodzimy i wtedy dolewamy. Dobra, ale bo poszedłem w tą filozofię, przepraszam, dygresja, a miałem to nie wiem, to mówić dalej o tym, bo już widzę, że minęło 44 minuty i nie wiem, czy kontynuować, czy jutro do tego wrócić, do tego następnego poziomu spełnienia. Jak chcecie, nie wiem, może napiszcie, bo już jest za 18, 12 w nocy, to możemy skończyć, albo może szybko omówię, może tak zróbmy, szybko omówię i najwyżej do tego wrócimy. Kurczę, przecież musimy do tego wrócić, bo to jeszcze się realizuje przepowiednia z grudnia, o ludzie. Dobra, okej, to omawiamy. Przepraszam o ten, dawaj, okej, daję. Dobra, właśnie, wierni widzowie są istotni właśnie, bo to większość jest z przypadku, ale część ludzi wie dokładnie, o co chodzi i ten. Okej, to jedziemy. Sekundka, gdzie to jest? Odwrócę kamerkę, bo mnie to dekoncentruje, przepraszam, bo takie wrażenie, wiecie, jakbyście się patrzyli na mnie, no bo w sumie patrzycie się, tylko zacząłem to czuć i to mnie zaczęło dekoncentrować, bo tu chodzi o to, że co tu miałem pokazać? Sekundka, weźmy na test tutaj, sekundka, bo tutaj właśnie, sekundka, o, to jest to jest dokładnie, słuchajcie, wtorek, sekundkę zbliżmy tutaj, to jest wtorek, to jest to, o czym wam właśnie dokładnie mówiłem, nie? Tam było też takie przeczucie właśnie, wtorek, 17 godzina było, że dzisiaj rano, południe, lustro, uczucie lustra, czyli coś z tą datą 23 września, to ja tam tłumaczyłem właśnie, że coś czuję, że coś jest związane właśnie z powrotem Pana Jezusa, takie właśnie wrażenie jakby lustra, że od tego czasu faktycznie coś się dzieje w związku z tym powrotem, co oczywiście jakiś czas może zająć. Potem mamy właśnie, że wczoraj, czyli w poniedziałek wczoraj przez pół godziny uczucie ciężkości, jakby ciężaru serca i swoich grzechów. No, tu lekka dygresja, bo w poniedziałek też miałem robić właśnie audycję z sercem, bo było bardzo dużo rzeczy z sercem i ja też sam miałem, że szedłem właśnie, już nie na rowerze, tylko szedłem właśnie i miałem takie właśnie, no nie wiem, no i oddech i takie, no jakoś to się kojarzyło z tym powrotem Pana Jezusa i jakoś z tym sercem, czyli jakby chyba jakoś czułem właśnie też swoje ciężary jakby serca, no coś takiego, no. Jakby, nie? Czyli, że część trzeba dużo odpokutować, bo w ogóle te audycje to jest trochę taka moja pokuta, ja wam powiem, nie? Już dobra, zostaw wątek osobiste. Ale tak, dzielenie się tym publicznie, tak, i narażając się na śmiech i szyderstwa, to jest taka moja pokuta za to, że wcześniej się od Pana Boga jakby przez wiele lat odwracałem, to teraz jakby to spłacam właśnie i pokazuję to, choć wcześniej to było kwadryliardy jakby tych doświadczeń, tak, ale też nie był ten czas, jakby nie byłem może na tyle dojrzały czy coś, a teraz jestem w stanie znieść tą krytykę, chyba jest ciężka, ale jestem w stanie znieść, wcześniej może nie byłbym w stanie znieść, nie? No nic, dobra, więc no takie wrażenie jakby w ten poniedziałek i też było z sercem i też była jakaś historia, którą wam chciałem powiedzieć właśnie, kurczę, ulatują te rzeczy, bo wczoraj też była niesamowita historia i też właśnie miałem powiedzieć właśnie, to przypomnijcie mi, słuchajcie, bo to może uciec, żebym wam powiedział właśnie o pocieszeniu dla osoby, która straciła właśnie męża, bo się wydawało, że była pewna niesamowita rzecz i stwierdziłem, że w wyjątkowych okolicznościach spotkałem pewną panią, którą znam, tak, i byłem na pogrzebie jej męża. To było bardzo ważne jakby i w danym czasie, w danym miejscu, prawie że co do metra ją spotkałem i ona gdzieś się bardzo zasmucona jakby, gdzieś coś mnie natchnęło, właśnie tak z nią rozmawiałem właśnie i przekazała mi takie pocieszenie i potem stwierdziłem, że chyba trzeba zrobić o tę audycję, bo to może część z Państwa też dać jakieś takie pocieszenie. No przypomnijcie mi i może o tym porozmawiamy. I tak samo z tym sercem, już kurczę zapomniałem, ale był taki dzień, że wielokrotnie to serce się pojawiało i kurczę, to jednak mija parę dni i to idzie w niepamięć, nie? Mimo że nawet te SMS-y zapisałem. Dobra, wróćmy do tego, co jest zapisane tutaj, czyli tego przeczucia, co opowiadałem właśnie we wtorek, 12:12, bo o 12:00 biły dzwony i ja tam czekałem na te dokumenty i o 12:12 ja już to przeczucie zapisałem, nie? Może przeczytajmy je i zaraz zobaczymy, jak ono się sprawdziło.
O 12 bił dzwony, wychodzę na chwilę z archiwum, patrzę w niebo i pełne niebo, w sensie czuję takie uczucie, pełne niebo, rozumiecie? Jak ja piszę w tych, jakby, że to są często te moje przeczucia, tak? Archiwum nie, to jest po prostu archiwum. Pełne niebo. Pierwsze, no się śmieję, bo to tak śmiesznie zabrzmiało. Pierwsze, co, to sobie pomyślałem, nie, to chyba jakieś jaja, tak? Że to chyba jakieś żarty. Bo chodzi o to, że wcześniej czułem tydzień wcześniej, tak, czy dwa, czułem puste niebo, tak? Czułem paraliż, puste niebo, tak? A tutaj czuję pełne niebo, nie? Ja mówię, kurde, no to faktycznie jakieś lustro się zrobiło. Wcześniej miało być puste, teraz pełne. O co chodzi? I słuchajcie, to jakieś żarty. I w zasadzie bym tego nawet nie zapisywał, ale potem faktycznie jakieś takie dziwne uczucie pełności i ciężkości i ciężaru, jakby tak staram się to chwycić, nie? Nie mam pojęcia, ale czy to znowu z tymi powietrznymi statkami, w sensie tam dronami, samolotami, nie? Czy to znowu co z tymi powietrznymi statkami, że coś dodatkowo, tak? Bo ja tam napisałem dodatkowo, bo to błąd mi się wkleił, tak? Ale że chodzi o to, że coś jeszcze dodatkowo wejdzie? Czyli rozumiecie? Te wszystkie przeczucia, niebo się zatrzęsie, to były drony, to były samoloty, tak? To było też zakłócenia sygnału GPS i ja się czuję, że coś jeszcze, czyli coś dodatkowo wejdzie, tak? Ja sobie myślę, co to będzie? Jakby co, pogoda, tak? Zobaczmy. Sekundka. Ja tam właśnie staram się to uchwycić właśnie, tak? Ale co, że... Sekundka. O, taki większy będzie lepiej. Ale czy to znowu z tymi powietrznymi statkami, czy coś dodatkowo? Na przykład pogoda, atmosfera i ostatnie słowo kosmos, nie? Zwróćcie uwagę, staram się chwycić to uczucie i tak czuję, że tak wysoko, że jakby, że pełno, że takie uczucie pełni i pogoda, no to pogoda jest coś większego, no to zaraz był deszcz, no to sprawdziło się. Pogoda, co tam jeszcze było? Atmosfera, to jakby tak się zwyższył, atmosfera, no i z atmosferą jest kosmos, nie? No i właśnie do tego zmierzam, bo zobaczcie, że we wtorek, przypomnijmy sobie, że to jest wtorek, tak? Uczucie pełności, czyli pełne spektrum wydarzeń zrealizowało się dokładnie. Być może wtorek czy środa trzeba było to dokładnie sprawdzić, ale w mediach pokazało się to głównie, drodzy Państwo, chyba dzisiaj. Dzisiaj właśnie pojawił się szereg, jakby tutaj, przepraszam, bo zamazało się, szereg doniesień medialnych właśnie tam 5 godzin temu, 4 godziny temu, tak, Rosja szpieguje niemieckie satelity wojskowe, Polsat News, Rosja szpieguje w kosmosie, to państwo stało się celem, tutaj mamy na myśli Niemcy w tym momencie, może weźmy na te bezpośrednie doniesienia, bo te widzę są załamazane i widzimy tutaj właśnie, drodzy Państwo, to jest dzisiaj 17:02, Rosja szpieguje niemieckie satelity wojskowe, tak? Minister ujawnił kolejny akt prowokacji, czyli ujawnili jakby kolejne rzeczy, które działy się, ale teraz ujawnili jakby, tak? Czyli to przeczucie tego, te pełne niebo jakby, tak? Ten ciężar i pełne niebo, te pełne spektrum wydarzeń, które też jakby dotykają właśnie kosmosu, tak? Jak było właśnie w tym SMS-ie tutaj podane, tak? Że kosmos, tak? Dobra, wróćmy do tych doniesień i mamy właśnie, co tu czytam, może przeczytajmy sobie kawałeczek. Mamy właśnie, że Rosja inwigiluje niemieckie systemy łączności kosmicznej, w tym 2 satelitów Bundeswehry, tak? Poinformował minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Dodał, że jest to efekt coraz szerszej współpracy Moskwy z Pekinem, która skutkuje powstawaniem zaawansowanej technicznie broni powietrznej. I też sekundka, tu też jest ciekawe, bo było coś, ja mówiłem właśnie, że te różne rzeczy mogą się dziać jakby nie tylko przez samą Rosję, ale też przez jakieś organizacje, tak, albo inne kraje, na przykład właśnie Chiny, tak. I tutaj doskonale widzimy właśnie, że wchodzi z tymi Chinami. No i mamy właśnie, że to kolejny ujawniony przez ministra akt rosyjskiej prowokacji, tak? Podczas przemawiania na Kongresie Kosmicznym BDI w Berlinie minister podkreślił, że Rosja i Chiny gwałtownie rozszerzyły swoje zdolności do prowadzenia działań wojennych w kosmosie, podaje Die Zeit. W kosmosie, tak? W kosmosie. Teraz to ujawnili, tak? Teraz ujawnili
dokładnie jak to przeczucie teraz w wtorku, 2 dni temu, 48 godzin temu, tak, czy tam troszkę ponad, było właśnie podane. Dobra, zobaczmy dalej. Tu mamy właśnie sekundkę. Natomiast w środę przy okazji odbywającej się debaty budżetowej w Bundestagu Pistorius poinformował, że rosyjski samolot rozpoznawczy przeleciał tuż nad fregatą niemiecką, a to już było, to nie będziemy tego czytać. Władimir Putin chce sprowokować państwa członkowskie NATO, dobra, to zostawmy. No to tam się powtarzają. Najważniejsze jest to właśnie tutaj z tym kosmosem, tak? Właśnie z tym kosmosem i to jest dzisiaj. Co ciekawe, to jest w sumie 17:02, czyli tuż właśnie po tych 5 samolotach, czyli w zasadzie jak to takie przeczucie właśnie z Panem Bogiem, jakby z tym takim tak w cudzysłowie rozmową, tak, to właśnie, żeby to 2 wizje, no i się okazało, że faktycznie 2 w ciągu godziny. Jedna to właśnie dowództwo NATO ujawniło, a druga właśnie media na różnych portalach, tutaj może zobaczmy inne doniesienia, właśnie pokazały, że Niemcy ujawniły to, że po prostu Rosjanie też prowadzą de facto walkę w kosmosie. Rosja szpieguje w kosmosie, to państwo stało się celem, tutaj czytamy właśnie do rzeczy, i jest to samo właśnie niemieckie systemy łączności kosmicznej stały się celem inwigilacji Kremla, tak. Sprawa jest niezwykle poważna, chodzi bowiem również o 2 satelitów Bundeswehry. I właśnie w taki sposób się właśnie realizuje to przeczucie. Tu mamy to samo, niemieckie satelity pod obserwacją Rosjan, minister alarmuje, minister obrony ostrzega, że rosyjskie satelity Łódź Olimp, bo to wymienili, teraz minister obrony Niemiec Borys Pistorius ostrzega, że rosyjskie satelity Łódź Olimp śledzą satelity Intelsatu, z których korzysta niemieckie wojsko, tak, zaalarmował, że w ostatnich latach Rosja i Chiny zwiększyły swoje zdolności w przestrzeni kosmicznej. Czy to się dzieje ostatnie lata, ale teraz to ujawnili, to jest ważne, no bo jak ujawniają coś, co się dzieje ileś lat, to znaczy się, że to jest takie podwyższenie tej właśnie eskalacji, tak? Tu czytamy właśnie z kolei Gwiezdne wojny po niemiecku. Sieci satelitarne są dziś piętą achillesową, to jest również 15:33. 15:33 to był czas, kiedy kończyłem live'a. Czyli w zasadzie te samoloty i te doniesienia to w ciągu 1 godziny 2 jakby te się zrealizowały. To w zasadzie, bo te moje takie przeczucia były tuż po audycji w zasadzie, tak się żaliłem właśnie o tym, na temat tego YouTube'a, tak, a tu się okazało, że Pan Bóg jakoś tak, znaczy jedni to powiedzą, że Pan Bóg, tak, inni to, że przypadek oczywiście, tak, każdy po swojemu. No ciekawe, kurczę. Bo zaraz przeczytajmy, bo to jest ciekawe. Niemiecki minister obrony Borys Pistorius ostrzegł, że Rosja może rozmieścić broń jądrową w przestrzeni kosmicznej. Zaraz, a czy tutaj nie było jakiegoś przeczucia, dokładnie mniej więcej rok temu z wybuchem w kosmosie? Teraz tak sobie przypomniałem, nie? Że były, bo wiecie, nie? Też kiedyś tłumaczyłem, wiele różnych zasad właśnie z tymi przeczuciami tłumaczyłem i są też takie właśnie, jest taka zasada właśnie, tak zwane roczne przesunięcie. Sekundka. Roczne przesunięcie, więc jakby czasem zapisując te SMS-y, możecie sami też nawet sobie zobaczyć, jak będziecie mieć jakieś silne coś tam właśnie przeczucie i potem się okaże na przykład, że członek rodziny na przykład odejdzie, ale samo przeczucie będzie zapisane na przykład załóżmy 13 października i potem się okaże, że 13 października, ale za rok albo za 2 lata dokładnie w tym czasie coś się wydarzy, ale dokładnie jakby z tego jakby rejonu, co jakby z danego zagadnienia jakby, tak? Więc to jest takie ewidentne roczne przesunięcie, tak? I to ciekawe właśnie, bo mamy koniec września, zaraz październik, a wydaje mi się, że rok temu właśnie była jakaś audycja właśnie wybuch w kosmosie. Co prawda ona się spełniła, ale czasem bywa coś takiego, że one się spełniają podwójnie, a nawet potrójnie. I wtedy, jeżeli się spełnia podwójnie, dokładnie po roku czasu, najlepiej w tym samym dniu, no to już ewidentnie widzimy tą zasadę rocznego przesunięcia, tak? To ciekawe jest, bo jeśli chodzi o jesień,
bo teraz mamy jesień, to na pewno na jesieni była ta audycja właśnie Wybuch w kosmosie, a tutaj widzę, właśnie czytamy czytamy właśnie to, nie? Co ktoś tam pisze na na czacie, to zerknijmy. Ok, dziękuję za wyjaśnienie mojego pytania, nie ma sprawy, bardzo proszę, bo to też dla wszystkich. Pan Roman, witam i RK serdecznie, witam wszystkich oglądających. My też witamy. Sekundkę, bo mi się tutaj przestawiło, ludzie. Kurczę, ten super sprzęt, najdroższy sprzęt, jakby pięknie działający. Okej. Dobra, więc czytamy właśnie, że tutaj myślą, czy oni broni w kosmosie jądrowej nie rozmieszczą. Zapowiedział, że Niemcy przeznaczą miliardy euro na zabezpieczenie własnych satelitów, a sojusznicy z NATO powinni poważnie rozważyć rozwój zdolności ofensywnych na orbicie. No to faktycznie Gwiezdne Wojny nam się powoli zaczynają tutaj robić, jakby, nie? Zobaczmy może te doniesienia. Co tu jest? Minister Obrony ostrzegł możliwości rozmieszczenia broni jądrowej przez Rosję w kosmosie. Berlin zamierza zainwestować 35 miliardów w projekty kosmiczne, mające wzmocnić wojskowe systemy satelitarne. No dobrze, że Polska teraz będzie miała coś tam z satelity. Pistorius podkreślił, że satelity są kluczowym elementem nowoczesnych społeczeństw i ich atak może sparaliżować państwa. Właśnie, sparaliżować państwa, bo racja, bo kurczę, bo to tak trzeba spojrzeć na to, nie? Że te przeczucia, one dotyczyły właśnie, tego nieba i one też dotyczyły paraliżu, tak? Że miało być, że puste niebo, to już to tłumaczyłem, nie będziemy się powtarzać, i też paraliż, tak? I był też paraliż właśnie tych lotnisk, tego ruchu lotniczego, przez to niebo na jakiś czas, odcinek czasu się opustoszało, ale też niebo, tak, że całe niebo się zatrzęsie, no to tak można zobaczyć, że bo te poczucia są często takie egzaltowane jakby, tak, i czasem nam się właśnie wydaje, że będzie coś wielkiego, a to wcale nie jest wielkie, no ale czasem może się wydawać coś wielkiego i może być wielkie, tak, że nie zawsze jest jakby symboliczne, tylko czasem może być wprost, więc tutaj można powiedzieć, że całe niebo się zatrzęsie, tak jakby trzeba tak w te słowa się jakby wsłuchać, nie? Że całe niebo się zatrzęsie, no to tak można spojrzeć jakby, że od najniższych pułapów, tak, jak tam szachet leci 50 metrów nad ziemią, tak, poprzez rosyjskie myśliwce 100-150 metrów tam od Petrobaltiku czy od fregaty niemieckiej, poprzez po prostu samoloty te MiG i Su, fruwające nad Bałtykiem, tak, na wysokości 1000, 2, 3000 stóp czy kilometrów, metrów, czy właśnie czyli jakby drony, niskie pułapy, średnie pułapy, ale też wysokie pułapy i przestrzeń kosmiczna. Wysokie pułapy to są też szpiegowskie, tak? Samoloty szpiegowskie, bo też czytaliśmy, było o samolotach szpiegowskich, a na końcu ostatecznie przestrzeń kosmiczna, czyli całe niebo się zatrzęsie, to znaczy się właśnie jakby ten konflikt jakby, tak? Więc widzimy, że jak ostrzegają przed tą bronią atomową w kosmosie, czy że śledzą, czy że chcą nawet niszczyć, że kinetycznie, bo tam gdzieś w jakimś artykule czytałem, że będą te zdolności kinetycznego niszczenia satelit, tak? No i też paraliż jakby, tak? Czytamy tutaj paraliż państwa, no właśnie przez paraliż tych systemów jakby, nie? To tak fajnie pasuje do tych SMS-ów, do tych przeczuć jakby, nie? Dobra, zobaczmy dalej. Działań na Ziemi, dobra, to może zostawmy to. Konferencji kosmicznej w Berlinie. A kiedy ta konferencja by trzeba zobaczyć właśnie? Kiedy ta konferencja kosmiczna poświęcona przemysłowi kosmicznemu w Berlinie właśnie? Kiedy była ta konferencja? Żeby zobaczyć, dobra. Znaczy, no, ja tak szczerze żadnej konferencji nie widziałem, nic jest, ja po prostu zapisuję przeczucia i potem patrzę, pyk, się sprawdzają. Dobra. O tutaj jest, patrzcie, szef resortu obrony wskazał, że Rosja i Chiny w ostatnich latach znacząco rozbudowały swoje zdolności prowadzenia działań militarnych w kosmosie, mogą zakłócać, a pamiętacie, o co ja mówiłem? Czy Rosjanie to włączą? Czy oni włączą jakiś nowy system zakłócania? Pamiętacie? To było gdzieś ostatnio, że jest ten system zakłócania GPS-u, ale miałem wrażenie, że to jeszcze mocniej, nie? Czy takie się zastanawiam, czy oni włączą coś nowego, nie?
czy oni to, no, nie wiem, czy pamiętacie, jakby, no bo ja pamiętam to wrażenie, więc ja to pamiętam, ale nie wiem, czy wy to pamiętacie, ale ja to mówię na antenie właśnie, że tak się zastanawiam, czy oni to włączą, czyli oprócz tych systemów, które mają, te zakłócanie GPS-u, to jeszcze miałem wrażenie, że to się ważyło, czy oni to włączą, czy nie. I to może być właśnie to, zakłócanie kosmiczne właśnie, tak? Czyli, że oni pewnie mają takie technologie, podejrzewam, a Chińczycy to już wiadomo, że na pewno. I tu czytamy właśnie, że mogą zakłócać, oślepiać, manipulować, czy wręcz fizycznie niszczyć satelity, tak? W przestrzeni kosmicznej nie ma granic ani kontynentów, zaznaczył. No ciekawe to jest, kurczę, no. Czyli faktycznie całe niebo się zatrzęsie i to widzimy. No zwróćcie uwagę, oni to wiedzieli od iluś lat i teraz to ujawnili, tak? W sensie, że teraz jakby zdecydowali się głośno o tym mówić, jakby, tak? W tym czasie właśnie eskalacyjnym. I to wszystko dotyczy nieba, tak? My tu nie gadamy cały czas o łodziach podwodnych, tak? Nie gadamy cały czas o tych czołgach, że czołgi, te niemieckie Leopardy i amerykańskie Abramsy, tak? My tu cały czas mówimy o niebie. I to się pięknie sprawdza. Całe niebo się zatrzęsie, tak? I to dotyczy i samolotów, i dronów, i teraz się okazuje, że ostatecznie i satelit, i też systemów zakłócania, nie tylko tutaj atmosferycznego, ale też kosmicznego. No to jest naprawdę no, kosmiczne przeżycie, bym powiedział. No w zasadzie dla wierzących to można powiedzieć, że z natchnienia Bożego, że boskie jakby, nie? Tak można powiedzieć sobie symbolicznie. Dobra. To tu widzimy MiG-29. Polska chyba już nie ma aktualnie MiG-ów. Chyba wszystkie oddaliśmy na wschód. Wcześniej jeszcze mieliśmy, to nawet nie były złe samoloty, a nawet dość dobre. Dobra, to będziemy chyba kończyć, mi się wydaje. Coś tam jeszcze było, ale wiecie jak to jest. Jak się chce coś ten, to zawsze często ucieka tego Rosja szpieguj, bo to może powłączajmy, żeby to nie dekoncentrowało. Te kosmiczne. Dobra, jak ktoś chce coś napisać, to niech napisze i zaraz kończymy nasze spotkanie. Powłączamy. No, najważniejsze to jest właśnie dzisiaj, właśnie w tej samej godzinie Niemcy ujawniły te kosmiczne rzeczy i w tej samej godzinie właśnie mieliśmy do czynienia właśnie z tym przeczuciem. Może przesłuchajmy sobie na koniec ostatni raz. Mogą, następne etapy eskalacji mogą polegać na jakimś zakłócaniu. No mi się kojarzy, jak teraz 5-4 miasta chyba, to mi się kojarzy 5 dronów znowu, ale to nie wiem, no tak coś 5, no. Ale może się zasugerowałem tamtym SMS-em, co też było 5. Dobra, mniejsze z tym. No, piękne to jest, naprawdę, kurczę, jak tak się spojrzy, nie, to kurczę, fajowo to weszło z tej audycji, tak, i właśnie 5 rosyjskich samolotów nad Bałtykiem, dosłownie chwilę później. Dobra, ale coś jeszcze, kurczę, my to myliśmy właśnie. Ty, ja wiem co, ci amerykańscy generałowie, to rzućmy okiem na to jeszcze. Bo oni są, sekundkę, bo oni są w tym. Oni są tutaj. O, tutaj oni są. Tak, bo to jest ostatni artykuł, którego ja Macie jeszcze siłę, tak? Jedziemy z tymi amerykańskimi generałami? No, ten, kto chciał przetrwać do końca audycji, to przetrwa to spójrzmy jeszcze na tych amerykańskich generałów, sekundka. Rzucę tylko okiem na czata i zobaczymy tych amerykańskich generałów. Czat na żywo. Serdecznie witam wszystkich oglądających RK. Aha, to już było, tak? I pan Roman witam. Okej, czyli nikt nic nie pisał. Dobra, to przejdźmy do tych amerykańskich generałów, bo to jest bardzo ciekawe. To też jest artykuł, zobaczmy, on jest dzisiaj, tak? Sekundka. Dzisiaj 19:19, właśnie, że Pentagon jakby wzywa wszystkich tych generałów i wysokich rangą oficerów do siebie, no to tak jakby z tego całego szumu życia, szumu informacyjnego dochodzą do nas te różne nagłówki. Wiadomo, że masa tych clickbaitowych tytułów, tych miniaturek, tych nagłówków, one mają przykuć uwagę, nie? Ale jeżeli człowiek się modli, jeżeli żyje w jakimś takim stanie, no może nie chcę mówić, że uniesienia, tak, no ale jakiegoś takiego, nie wiem, czy
A rozmodlenie to też może nie do końca, bo to jakby to bym musiał chyba cały czas się modlić, ale no w jakimś takim stanie uważności, nie? To wtedy nie jest takie coś, że jakby, w sensie ja mówię teraz o sobie, bo także, ale w sumie o was też jakby, nie? Bo to dotyczy się chyba po prostu, to jest takie ludzkie, że można łapać się na te wszystkie takie, nie? Trochę jak dziecko, nie? Że wchodzi do sklepu i o mamo kup batonik, o mamo kup chipsy, o mamo kup to, mamo kup tamto, tak, że rzucać na wszystko, nie? Że coś zaświeci, zabłyszczy, zaszeleści folia, tak, że te zmysły, tak, za pomocą których właśnie działają tam czy reklamodawcy, czy handlarze na dzieci, tak, czyli zmysły wzroku, szczególnie wzroku, tak, ale też muzyka, zapach, smak, stąd są te degustacje, reklamy w różnych marketach, to tak samo jest z nami i z informacjami, tak, i teraz im mniej rozwinięty człowiek, to jest jakby tym bardziej jak dziecko, nie? I jakby będą miniaturki takie, ojeju, tutaj, tu Jasnowic skądś tam z jakiejś wioseczki mówi, że wojna, wojna, tam inny mówi, że już Rosjanie jadą, jeszcze inni coś tam, jeju, koniec, wojna, koniec świata. I się chwytają ludzie na to, nie? Jak po prostu rybki na haczyk od razu lecą, nie? Do Pana Jezusa nie idą, tak, gdzieś do sieci jakby nie idą, tak, ale na haczyki tam różnych zwodzicieli łatwo się nadziewają, tak, ale im człowiek jest bardziej rozwinięty, to on już zobaczy 100 miniaturek i on wcale tak w niej nie wskoczy, nie, ale pomimo całej swojej clickbaitowości niektórych miniaturek, to pomimo tego wszystkiego można wyłowić z tego całego szumu jakąś informację, czyli zobaczymy ileś miniaturek, nie wiem, tu w kosmosie, tutaj Rosja, tutaj drony, tutaj ujęcia wody, tam coś tam, a tu wojna hybrydowa, a to coś, i nagle coś nas mocniej uderzy, nie? To jak człowiek jest jakby mocniej rozwinięty, to wtedy on zobaczy, poczuje tą różnicę, że coś w tym jest więcej niż w tych pozostałych właśnie rzeczach, tak? A dziecko tego nie zauważy, dziecko będzie chciało wszystkie chipsy, cukierki, łatwo się da zwieść, nie? Tak samo jak wielu też jakby różnych ludzi, którzy oglądają tam jakieś wróżki czy coś. No, tak jest moje zdanie, no, wybaczcie, ale po prostu no, staram się tutaj szczerze uczciwie powiedzieć, nie? I widząc jakby tych generałów, to ja poczułem, że jest w tym coś, tylko to będzie jakby później, nie? Takie coś, czyli że jest w tym coś, ale to nie jest zaraz natychmiast, tylko to będzie jakby za chwilę, tak? Nie wiem dokładnie ile, no chyba, że znowu 2 tygodnie, ale tak, ale tak po prostu poczułem jakby, tak? Czyli jakby wśród iluś tytułów, tak, bo to przecież media są zalane cały czas tymi wojna i wojna i wojna, tak? Wcześniej była tam demia, teraz wojna, wojna, wojna. No i tyle, więc czytamy właśnie, Pentagon wydał pilny rozkaz dla wojskowych, muszą ustawić się w USA, tak, to już czytaliśmy. Chyba musimy kończyć, bo mi ten... Ale w sumie najważniejsze wam przeczytałem w sumie, tak, że ci generałowie się zbierają, tak, wezwał ich, tutaj czytamy właśnie, że setki generałów i admirałów armii USA z całego świata, tak, z całego świata. Według źródła, na które powołuje się gazeta, decyzja sekretarza wojny Stanów Zjednoczonych miała zaniepokoić zaproszonych. Dobra, wszystko przez masowe zwolnienia wysoko postawionych wojskowych, których w tym roku dokonała administracja prezydenta USA Donalda Trumpa. Czyli to jest takie szykowanie struktur, tak samo jak Władimir też szykował struktury, tylko on tam często robił tego seryjnego samobójcę, tak, albo takie różne dziwne wypadki, nie? A tam raczej się wzywa, nie wiem, daje się dymisję, jakoś tam to wszystko jest, tam są i emeryturki, i pieniążki, tak, a w Rosji to z 10 piętra gdzieś lecą, tak, albo jakieś inne wydarzenia się dzieją, takie są dymisje. No i tu mamy właśnie, że co, że potwierdził Hexet, zwrócił się do tego oficerów w początku tygodnia, dobra, tylko że jakby nie podał żadnych szczegółów. Już kończymy audycję. Mamy właśnie, czytamy około 800 generałów i admirałów. No to jest takie, no wrażenie, kurczę, jakby się szykowali na kosę. Na wojnę po prostu, nie? Dobra, nie będę was już, ja tak przelecę wzrokiem tylko, jak coś wyłowię, to wam powiem i będziemy kończyć, ok? Ludzie są bardzo zaniepokojeni, to wiadomo, że no ale to jednocześnie żeby byli zaniepokojeni.
Dobra. To wszystko jest dziwne. No nic. No jest to dziwne. Pamiętajmy, że teraz to się nazywa Departament Wojny, tak? Widzimy, tak, że przemianowali nazwę z Departamentu Obrony, tak, na Departament Wojny. Dobra, to może nie tego, nie przedłużajmy niepotrzebnie. Czas jest cenny. No te 5 rosyjskich myśliwców naprawdę mnie zaskoczyło. I tyle. Ale dobra. Dzięki za uwagę. Albo może macie ostatnią minutkę, się napiję, bo mi tutaj gardło zaschło. Ostatnią minutkę, jak ktoś chce coś napisać, to śmiało. A jak nie, to kończymy. Bo i tak się jutro zobaczymy. O, właśnie. I tak kończymy, bo się jutro zobaczymy. No tak myślę, że tam jeszcze jakąś audycję na pewno zrobimy, nie? A co tu jest? Drony nad francuską bazą wojskową? A co to jest? Sekundka. A to jest wczoraj. Aha. Drony nad bazą wojskową we Francji. Służby przechwyciły obce obiekty. To nawet nie wiedziałam, że we Francji też takie coś się wydarzyło. To jest wczoraj, godzina 20:16. Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową w departamencie Marne w północnej Francji. Poinformował w czwartek, czyli dzisiaj poinformowali agencja AFP. Aha, bo jest po północy, dlatego to jest wczoraj. Aha. Czyli to było wczoraj, w sensie to było w czwartek, raptem 3 godziny temu. Aha, no to kurczę, no to jeszcze mocniejsze spełnienie się tak? Właśnie, że całe niebo się zatrzęsie, tak? Czyli to widzimy, w wielu krajach się dzieje, tak? No ciekawe. Ale tutaj widzimy, że jak podaje AFP, do incydentu z udziałem latających obiektów doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jednak dopiero teraz zdecydowano się upublicznić tę informację. Aha. Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia. O kurde, powiadomiły francuskie siły lądowe. To takie buty. O kurczę. Sekundka, że moment nic nie podoba przypuszczać, że była to planowana interwencja tego, dobra. W tej bazie przybywali w zeszłym roku na szkoleniu żołnierzy ukraińscy, ale dobra, to już tam nie ma się co doszukiwać, to te drony latają po całej Europie, to już tam to, że Ukraińcy to gdzie oni się i we Francji, i w różnych krajach się szkolą, w Polsce też, to tam już po prostu to widać ewidentnie starcie jakby wschód-zachód, nie? Doniesienia z Francji spływają na kilka godzin po przechwyceniu przez amerykańskie wojsko 4 amerykańskich bombowców nad Alaską. Aha. Do podobnego incydentu doszło dziś także nad Bałtykiem. Główne dowództwo sił powietrznych NATO poinformowało w czwartek o przejęciu 5 rosyjskich, to jest to nasze zdarzenie, 5 rosyjskich myśliwców przez węgierskie Gripeny. Dobra. No dobra, kurczę, no to się tak powoli dzieje i się dzieje. I tak się rozkręca, kurczę, nie? No dobra, to nie, bo tak mnie zaciekawiło tego, może czasem, może spójrzmy, wiecie co? Spójrzmy w ogóle tak na ostatnie doniesienia, bo może coś się jeszcze dzieje. A to się chyba tam rano tam dowiemy. Izrael. 5 rosyjskich myśliwców, to już znamy. Dobra. To już nic nowego nie będę mówił, spokojnie można iść spać. Tylko tak jeszcze przeglądam, czy coś tutaj jeszcze takiego specjalnego wskoczyło. Ta Alaska to wszystko było już. A to co, jakieś kolejne? Nie, też tam pewnie było. Dobra. No dobra, to tyle. Słuchajcie, może skończmy, bo tak mnie zaciekawiło, wiecie w ogóle, że nie słyszałem o tych we Francji, nie słyszałem o dronach we Francji. No to naprawdę to jest ciekawe, nie? Bo to się tak jakby już rozlewa na wiele, wiele krajów, jakby, nie? Widać, że ewidentnie
no to też tak troszkę podważa właśnie tą, albo dobra, już nie będę nowych wątków tego. Dobra, kończymy. Spokojnej nocy. Dziękuję Wam za obecność. Napiszcie, bardzo proszę Was, napiszcie, co sądzicie o tym przeczuciu 5. Czy też postrzegacie, że te 5 to było właśnie poczucie tych 5 rosyjskich samolotów po prostu, nie? Że to jest następny poziom eskalacji. Ciekawe jest to też, to już takie ostatnie, że zwróćcie uwagę, że jak oni koordynują informacje, nie? Że ileś tam długi czas o tych satelitach i akurat teraz to ujawnili. Drony nad bazą francuską we Francji, tak? Nie tam nad jakimś lotniskiem, tylko nad bazą wojskową francuską, ale dzisiaj to ujawnili w czwartek, nie? To jakby tak było skoordynowane, jakby, nie? No. Dobra. Z Bogiem, idę również spać. Dokładnie. Kronosus też. Dobrej nocy wszystkim. Dokładnie spać. Okej. No właśnie, to już zostawmy to i tak będziemy robić następne live'y, więc bardzo dziękuję za uwagę. Wszyscy idźmy spokojnie spać, bez strachu, najlepiej po modlitwie i tyle. Śpimy spokojnie i ja sobie może jakieś pytanie przez tym zadam. Na razie muszę troszkę coś przekąsić, wiem, że jest późno, ale muszę też przekąsić, napić jeszcze i ten. Dobra, bardzo dziękuję, trzymajcie się i żegnam się. Jutro widzimy się. Okej, pa.